Pozdro z KRLD, cześć wszystkim, tu Emil i witajcie na jedynie słusznym kanale o Korei Północnej. Na kanale dawno już niczego nie było nowego, więc pewnie myśleliście, że mnie porwali północno-koreańscy albo amerykańscy agenci, co? Na szczęście jeszcze nie. I dalej kontynuujemy misję kanału Pozdro z KRLD. A jeśli zastanawiacie się, czy pojadę do Korei Północnej w tym roku, to zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim widzom tego kanału. Bez was naprawdę nie urósłby aż do takich rozmiarów. Dziękuję wam wszystkim serdecznie. 2017 rok uważam za bardzo udany. Kanał Pozdro z KRLD urósł do gigantycznych rozmiarów. Ponad 36 tysięcy widzów. Niesamowity wynik, bardzo wam za to dziękuję, jesteście naprawdę wspaniali. Koniecznie zajrzyjcie także na nasz drugi kanał, kanał Aiko i Emil, gdzie wrzuciliśmy vlogi z naszej wycieczki po Polsce. Bardzo mnie to cieszy, że tyle osób interesuje się Koreą Północną. W trakcie mojej grudniowej wycieczki do Polski spotkałem się z wieloma z was, były spotkania w Warszawie i miałem okazję porozmawiać z wami. I wiele osób do mnie podchodziło i mówiło po prostu: Emil, twój kanał jest naprawdę fajny, bardzo ważny i bardzo nam się podoba. I przede wszystkim wzruszyły mnie te słowa, że niektóre osoby uważają mój kanał za po prostu ważny, że widzą, że jest jakaś misja w tym kanale. Jego misją jest pokazanie wam, że w Korei Północnej żyją także ludzie, że to są normalni ludzie. Kanał Pozdro z KRLD zdecydowanie sprzeciwia się dehumanizacji Koreańczyków i będę wam starał się pokazywać, jak wygląda życie w Korei Północnej, a także wam prezentować Koreę Północną z punktu widzenia turysty. Przypominam, że na tym kanale nie zajmujemy się polityką, to zostawiam dziennikarzom oraz politykom. Chciałem także serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zakupili mój kalendarz Pozdro z KRLD. Mam nadzieję, że wam się podoba. Akcja spotkała się z dużym, pozytywnym odzewem. Dziękuję wszystkim, którzy zakupili ten kalendarz. Myślę, że trzeba będzie akcję powtórzyć w przyszłym roku. Zostało mi jeszcze trochę tych kalendarzy, nie ma ich wiele, więc jeśli chcielibyście je zamówić, to zapraszam do sklepiku. Można jeszcze złożyć zamówienie, a kalendarze wkrótce zostaną wysłane z Polski. Rok 2007 był pełen nerwowej atmosfery wokół Półwyspu Koreańskiego. Wiele osób myślało, że będzie wojna, na szczęście do wojny nie doszło. Wciąż jednak sytuacja jest bardzo napięta i wiele osób obawia się wyjazdów do Korei Północnej. Ja to doskonale rozumiem, gdyż sytuacja rzeczywiście wygląda dość poważnie. Aczkolwiek w ostatnich dniach mamy do czynienia z pewną odwilżą, można by powiedzieć. W trakcie noworocznego wystąpienia marszałek Kim Jong-un powiedział, że otwarty jest na dialog z Koreą Południową. I rzeczywiście na początku stycznia mają się odbyć rozmowy w Panmunjom, czyli w strefie zdemilitaryzowanej. Strona północno-koreańska także w końcu uruchomiła swoją hotline, gorącą linię z Koreą Południową, więc początki jakiegoś dialogu są. I miejmy nadzieję, że olimpiada zimowa, która odbędzie się w lutym w Korei Południowej, będzie takim pretekstem może do nawiązania dialogu, ponieważ Korea Północna chce wysłać swoich zawodników na tą olimpiadę, więc może dojdzie do jakiegoś polepszenia stosunków właśnie dzięki tej olimpiadzie. Czy można bezpiecznie pojechać do Korei Północnej w 2018 roku? Uważam, że tak. Wycieczki do Korei Północnej wciąż trwają. Te napięcia wcale nie spowodowały, że wycieczki zostały odwołane. Jest ich może mniej, jest mniej turystów, bo rzeczywiście trochę osób się boi jeździć do Korei Północnej, ale wciąż jeżdżą. Moi znajomi jeżdżą do Korei Północnej, byli na Sylwestrze w Pjongjangu, całkiem nieźle się bawili, patrząc po ich zdjęciach. Więc myślę, że można pojechać do KRLD i ja także mam zamiar wybrać się do Korei Północnej z moimi widzami w tym roku. Zabieram się już za przygotowywanie programów na ten rok. Najbliższe wycieczki to prawdopodobnie majówka 2018. Program już jest na moim blogu, zajrzyjcie. Jeśli chcielibyście pojechać na niezwykłą majówkę oraz spędzić święto 1 maja w Korei Północnej z koreańskimi dziewczynami, które tańcują na placu Kim Il-sunga, to zapraszam, bo będzie na pewno dobra zabawa. Także w wakacje będzie prawdopodobnie okazja, żeby pojechać do KRLD. Myślę o wycieczce w lipcu albo sierpniu. Poza tym we wrześniu będę organizował wyjazd do KRLD, a to dlatego, że jest 70. rocznica dnia założenia Korei Północnej. Święto narodowe w Korei Północnej, a tym bardziej duża, okrągła rocznica, równa się wielka, epicka impreza, a może nawet jakaś parada wojskowa. Więc jeśli chcielibyście zobaczyć, jak świętuje się dużą rocznicę w KRLD, to koniecznie zapraszam na wycieczkę we wrześniu.
Jeśli chcielibyście ze mną pojechać do Korei Północnej, to wyślijcie mi po prostu maila, zapiszę was na listę mailingową, będę wysyłał wiadomości na temat najbliższych wycieczek. Wystarczy się zapisać, dać mi znać i będziemy się przygotować do wyjazdu. Każdy taki wyjazd to jest przede wszystkim okazja tego, żeby nagrać kolejne vlogi na kanał. Więc mam nadzieję, że pojawi się nowy materiał. Mam jeszcze trochę filmików z września, które zostały jeszcze nie opublikowane, więc niedługo się pojawią na kanale. Przepraszam, że była taka przerwa, ale ostatnio się skupiam na moim drugim kanale japońskim, który ostatnio się bardzo szybko rozwija, ale oczywiście nie zapominam o moim głównym kanale, o tym kanale i będę dalej tworzył kolejne materiały na Pozdro z KRLD. Na kanale niedługo pojawią się kolejne vlogi na temat kultury północno-koreańskiej, na temat sytuacji w KRLD, na temat różnych ciekawostek o Korei Północnej. Także będę od czasu do czasu obalał mity o KRLD, nie zapominam tego tematu, niestety dalej się pojawia dużo gówno faktów, które trzeba prostować. Niestety wciąż żywy jest mit o tym, że Korea Północna wygrała Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i obgrała Brazylię. Jest to strasznie żenujące i myślałem, że już to się znudziło ludziom, ale jednak nie. Dalej sporo vlogerów łyka ten sam fake news i wciąż się pojawia to na YouTubie. Wygląda na to, że moja misja będzie dalej trwać i chyba nigdy się nie skończy. A jakie mam cele na 2018 rok? No przede wszystkim chciałbym dalej rozwijać ten kanał. Myślę, że jakieś 60-70 tysięcy subów jest realne w tym roku. Ja sobie zawsze stawiam jakiś cel, żeby było łatwiej mi do niego dążyć. Gdy mam jakiś cel zapisany, postanowiony, to wtedy właśnie łatwiej mi się zorganizować, łatwiej mi jest pracować i myślę, że jestem w stanie z waszą pomocą osiągnąć ten cel na ten rok. Poza tym celem są kolejne wycieczki do KRLD, przynajmniej 2 lub 3. Chciałbym także wydać album z moimi zdjęciami z Korei Północnej, to może w drugiej połowie roku, oraz chciałbym wydać papierową wersję mojego przewodnika po KRLD. Chciałbym go uzupełnić, dodać trochę rozdziałów, więcej opisać realia wycieczek po KRLD i chciałbym wydać wersję papierową może na jesieni albo na zimę. Przyjechałem wtedy do Polski, zrobię takie tournée po kilku miastach w celach promocyjnych oraz żeby się z wami spotkać. Myślę także o wyprodukowaniu przypinek ze flagą polsko-koreańską. Jeśli mi się to uda, to także ten produkt znajdzie się w sklepiku. Otworzyłem także sklepik z koszulkami i kubeczkami. Możecie znaleźć różne oryginalne wzorki inspirowane Koreą Północną, wykonane przez mojego bardzo zdolnego grafika Ludwika, za co mu serdecznie dziękuję. Więc jeśli chcielibyście wesprzeć kanał oraz mieć fajny gadżet, to zapraszam do sklepiku, link na dole. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia propagandowe na ten rok. Dziękuję wam wszystkim, że jesteście i że dalej oglądacie wiernie kanał Pozdro z KRLD. Widzimy się już wkrótce w kolejnych vlogach, a także zapraszam na live'y, które zazwyczaj regularnie odbywają się w poniedziałki o 22? Tak, o 22 obecnie. I możecie mi wtedy zadawać różne pytania, ja staram się wam odpowiadać na żywo. Więc dziękuję za uwagę i widzimy się wkrótce i do zobaczenia w Pjongjangu.